Co tu się stało? Wczorajsza burza i grad zrobiły pogrom na moim balkonie i w ogrodzie. Petunie, pelargonie, wilec, kana i inne rośliny wyglądają jak po bitwie. Wiecie, co jest najciekawsze? To nie sam grad zabija rośliny. Zazwyczaj bardziej im szkodzi to, co zrobimy z nimi tuż po burzy. Dlatego chcę Wam pokazać, jak odratować rośliny po gradobiciu i podpowiem, czego absolutnie nie robić, aby nie pogorszyć ich stanu. A więc zaczynamy od usunięcia z donic wszystkich liści i innych części roślin, które zostały oddzielone od nich. Jeżeli je zostawimy, to wda się tam zgnielizna i osłabione sadzonki łatwo się zainfekują chorobami grzybowymi. Usunięcie tych części pozwoli także na szybsze odparowanie wody z przemoczonego podłoża. Z podstawek i osłonek usuwamy nagromadzoną wodę. Natomiast następnego dnia przechodzę do przycinania uszkodzonych części. Tutaj na przykładzie petunii odcinam poranione gałązki tuż nad najwyższym zdrowym liściem. Petunie są dużo silniejsze niż wyglądają. Nawet jeżeli straciły większość kwiatów, bardzo często po mocnym cięciu zakwitają jeszcze obficiej. Jeżeli u Was trafi się podobna sytuacja, nie wyrzucajcie tych roślin. Większość z nich naprawdę ma szansę się zregenerować. Przechodzę do oczyszczania pelargonii. Mamy tutaj mnóstwo liści, które leżą. Trzeba je wszystkie usunąć. Natomiast same sadzonki nie zostały mocno uszkodzone. Są one jeszcze na tyle małe, że nie było co połamać. Wilec ziemniaczany wygląda tragicznie, ale jest to tak silna roślina, usuwam najbardziej zniszczone liście i pozwalam jej spokojnie odbudować nowe przyrosty. A tutaj kana. Jeżeli liść jest lekko naddarty, możemy go zostawić. Nadal będzie on karmić roślinę. Jeżeli jest w strzępach i wygląda trochę jak palma, ucinamy go przy łodydze. Pamiętajcie, kana rośnie z podziemnego knącza. Nawet jeżeli straci wszystkie liście, zaraz wypuści nowe. A teraz 3 błędy, którymi możesz dobić rośliny po burzy. Pierwszy, nie podlewaj na zapas. Ziemia po ulowie jest zalana. Dodatkowa woda to prosta droga do gnicia korzeni. Drugi błąd, nie dawaj od razu mocnych nawozów. Zestresowana roślina ich nie przyswoi i spalisz korzenie. Wybierz coś delikatnego i dopiero po kilku dniach. Trzeci błąd to zaniedbanie zniszczonych pędów. Daj roślinie dzień na przeschnięcie i wtedy przytnij pędy, usuwając ich poranioną część, używając ostrego i czystego sekatora. Po tygodniu widoczne są już rezultaty. Wilec zagęścił się nowymi pędami, a po 2 tygodniach pelargonie i petunie kwitną na nowo. Dlatego w ogrodzie niczego nie przekreślam zbyt szybko. Natura ma niezwykłą zdolność do odradzania się. Trzeba jej tylko trochę pomóc. Dajcie znać w komentarzu, w jakim stopniu Wasz ogród lub balkon ucierpiał po burzy i jak sobie radziliście. Pozdrawiam.